Ja powiedziałem, no, ja chciałbym otworzyć stoisko z pierogami. No i on powiedział, Tadeusz, już na przyszłą niedzielę możesz już sprzedawać pierogi. Jakoś tam żeśmy z tego zrobili chyba prawie 2000 pierogów wtedy. Wow. No, to tak sobie postanowiłem, że na pierwszym planie będziemy robić reklamę Polsce. Czyli podatków się płaci ile się chce. No, Tak naprawdę. No właśnie o to, no tak. No. To super kraj. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj mam przyjemność ogromną porozmawiać z Polakiem w Brazylii, który jest tutaj ponad 40 lat i ponad 30 lat prowadzi tutaj przedsięwzięcie, które się nazywają Pierogi Tadeo. Dlatego przed Państwem Pan Tadeusz, znany również w Polsce. Witam serdecznie. Dzień dobry bardzo. Witam też wszystkich, co w tej chwili nas oglądają. Czy może Pan opowiedzieć swoją historię, jak to się wszystko zaczęło, skąd ten pomysł na pierogi i jak to było? No właśnie, to było tak trochę przypadkowo, bo tutaj w Brazylii jesteśmy od 1981 roku i później jest inny interes z kluczami, Widziałem. z różnymi zabezpieczeniami, bo tak sobie zauważyłem, że tutaj jest, że wtedy był bardzo duży kryzys, to i dużo też było napadów, złodziei, i to ludzie potrzebowali się jakoś zabezpieczyć. Ale jako pochodzenia polskiego, to jakoś tak budziłem większe zaufanie wśród klientów, nie? Że mogą liczyć na moje zaufanie i dobrą robotę. No i to jest z bardzo dużym powodzeniem. Interes się rozkręcił. Byłem znany jako taka złota rączka, nie? Do wszystkiego, nie? Polacy są z tego znani, chyba że wszystko umieją. I tego, mimo mojego innego wykształcenia w Polsce, to tutaj właśnie zabrałem się za to, co dawało jakieś utrzymanie, pieniądze i tak. No i właśnie tego, ja też się odkryłem, że potrafię otworzyć jakikolwiek zamek, jakikolwiek samochód, potrafię zmieniać systemy tych sejfów bankowych, tych bardzo dużych, nie? Przyspieszać, opóźniać i tego. Także to był taki interes bardzo nawet ciekawy. Do dzisiaj jest ciekawy. Ale kilka lat później, w 1988 roku, przechodząc mamy taki jarmark jakby dominikański, niedzielny, w Śródmieściu tutaj Kurtyby, i przechodząc tam, zauważyłem, że są różne stragany z różnymi tam artykułami i z jedzeniem i tak, ale tak zauważyłem, że nie ma polskiego Akcentu? nie ma polskiego stoiska. No i z tym pomysłem się udałem zaraz tutaj do Urzędu Miasta. Bardzo dobrze byłem przyjęty przez starostę miasta. W tamtym czasie to był Jaime Lerner. To właśnie Polak, bardzo słynny architekt. On planował całą Kurtybę tutaj, Kurtybę i później stan nawet architektonicznie. No i ja powiedziałem, no, ja chciałbym otworzyć stoisko z pierogami. No i on powiedział, Tadeusz, już na przyszłą niedzielę możesz już sprzedawać pierogi. Ja mówię, no dobrze, no, ale tak się zastanowiłem, jak będziemy sprzedawać pierogi, jak jeszcze nie tego. Nie mamy różnej struktury, żeby to wszystko robić. Tego. Jakoś tam żeśmy z tego zrobili chyba prawie 2000 pierogów wtedy. Wow. No, 2000 pierogów, no i tak żeśmy w taki sposób, taki trochę improwizowany, tam postawili to stoisko. No i nawet ten jarmark tak czasowo do połowy nie doszedł i już żeśmy wszystko sprzedali. Wow. No. 2000 pierogów. 2000 pierogów.
No i tak właśnie tego, bo to była taka ciekawostka. Wtedy to jeszcze było, w konsulacie można było dostać różne jakieś tam gazety, jakieś tam artykuły, różne takie materiały, co mówiły o Polsce, o kulturze. No i tak właśnie zauważyłem, że ludzie właśnie szukają i tego, nie? No i to tak sobie postanowiłem, że na pierwszym planie będziemy robić reklamę Polsce, a sprawy te komercjalne, sprawy z pierogi, to tak jakby na drugi plan. No ale później tak szło właściwie to razem wszystko, nie? I każdej niedzieli, to tylko w niedzielę żeśmy tak przez 2 lata tak sprzedawali. No i zawsze wszystko to, co żeśmy robili, to wszystko schodziło. No i później zaczęły, tam rozmawiałem w Urzędzie Miasta, że można byłoby zrobić takie jarmarki w innych dniach, nie tylko w niedzielę. No i mnie zainteresowali się, zaczęli zapraszać inne państwa, jak tam Włochy, Portugalia, tutaj Boliwia, Argentyna, no i te inne rejony tutaj Brazylii. No i tak udało się otworzyć taki pierwszy jarmark jednego dnia, we wtorek. Później były potrzeby w innych dzielnicach. No i dzisiaj sprzedajemy każdego dnia w jakiejś tam dzielnicy, nie? Jako byłem takim pionierem z tego, to sobie mogłem wybrać właściwie, nie? Miejsca, gdzie najbardziej mi odpowiadają. Na początku robiłem 2, 3 jarmarki dziennie, nie? Ale później to było bardzo takie trochę męczące, nie? To ograniczyłem się do jednego dziennie. I teraz chyba to tak funkcjonuje. No i dzisiaj właśnie prowadzimy tego. Tutaj jest sklep przed pandemią, to tutaj ludzie sobie mogli zjeść. Tutaj właśnie tego. No ale później pandemia i tego tutaj żeśmy tylko na wynos. No i właściwie to będziemy tutaj robić te reformy, żeby tutaj też ludzie mogli zjeść z powrotem. Fajnie by było, no. I także mamy bardzo dużo te zamówienia na jakieś tam festyny, nawet w inne miasta, nie? Ogólnie kręci się. Bo tutaj w Polsce nie wiem, czy są te takie festyny w kościołach. Są, odpusty takie, no. Są. To pięknie. No i także oni jak cokolwiek tego, to zaraz zamawiałem pierogi. Na przykład teraz na 12 sierpnia to tutaj niedaleko w jednej parafii już zamówili 2,5 tysiąca pierogów, nie? Żeby tego, nie? A chciałem zapytać, a skąd pan bierze składniki? Dlatego, że moja żona uwielbia na przykład twaróg, ale nie byłem w stanie znaleźć w żadnym markecie twarogu. Polska kiełbasa, już wyczytałem w internecie, nie ma tutaj czegoś takiego jak polska kiełbasa. Jest podobne coś, ale to nie jest to samo. A mają państwo pyszną omastę z kiełbasą, mają państwo ruskie pierogi z twarogiem. Skąd bierzecie produkty? Moja córka jest inżynierem wyżywienia, nie? Skończyła uniwersytet tutaj i ona opracowała przepis na mąkę. Na mąkę, jaka ma być do pierogów, albo mąka, z jakiej się robi pierogi na świecie. Bo ona zrobiła różne te badania u różnych tych, co produkują pierogi w Stanach, w Chicago, w Niemczech, w Anglii. No i oni dali jej informacje, nie? I ona tak później tego złożyła to wszystko. No i dzisiaj zamawiamy, na przykład mąkę w fabryce i ona tylko robi dla nas.
Aha, Tylko to na przykład tonę mąki na tydzień, coś takiego. zużywa pan tonę mąki na tydzień? No tak mniej więcej, no. Szok. A gdzie wy to robicie? Tutaj? Proszę? Tutaj to robicie? W tym miejscu? Nie, oni przywożą nam już gotową Tak, mąkę. tak, ale tutaj robicie pierogi tylko? Tak. Szok. Tu jest kuchnia i tego. A twaróg na A przykład? twaróg to tutaj z północnej Parany. Jest taka nieduża wytwórnia serów i tego i oni też nam przygotowują taką, jaką my chcemy, nie? No i to, a kartofle to tutaj ci Polacy Kartofle są. produkują. A kiełbasa? A kiełbasa to różnie tego. Są, ja nieraz robię taką. Sam? Tak, krakowską, nie? Żywiecką, nie? Śląską. Teraz ostatnio to bierzemy z różnych miejsc coś znamy, nie? I przyprawy to też, może w Polsce tyle nie używają, ale do tego sosu z kiełbasą, nie? To 14 Przyprawa życia? 14 różnych przypraw, nie? Czyli jest cała receptura I to, ustanowiona. zawsze jest takie same, nie? To, ta sama jakość, ta sama, nic się nie zmienia z tego. To Bardzo dobrze. To już jest ustalone, bo doszliśmy do takiego, nie, że to jest poszukiwane, to jest najlepsze. I tak. To jest klucz do sukcesu, musi być powtarzalne. A niech mi pan powie, czy prowadzić biznes w Brazylii ogólnie jest łatwo, czy raczej jest duża biurokracja i jest raczej ciężko? Jest łatwo. Łatwo. To znaczy łatwo, to może nie jest takie słowo tego, że można robić biznes. Można tego. Ja na przykład jak byłem w Polsce kilka razy już po wyjeździe, no i tak to trochę się zdziwiłem, jak tego, bo jak na przykład na tych jarmarkach tam w Zakopanem czy w Krakowie, czy tam kupowałem jakąś pamiątkę tego, to proszę pana, niech pan tutaj poczeka, bo muszę panu dać kwit, nie? Paragon, jak to? Paragon? Paragon. Paragon, nie? Paragon, ja mówię, proszę pani, ja zapłaciłem dla pani i pani mi da paragon po co, nie? I to pani zarejestruje i ja nie potrzebuję. No jak to, proszę pana? No ale tutaj ja muszę to zrobić i nie wiem co. Tutaj na przykład według prawa to powinno się dawać te kwity i tego, no ale prawie na przykład my na jarmarkach nie dajemy żadnych kwitów. No a wtedy wy deklarujecie jakoś sami, ile sprzedaliście? Tak. Aha. Sami to wtedy wiemy ile, no teraz na przykład dzisiaj już się zamyka miesiąc, nie? Miesiąc lipiec, nie? No już tak mniej więcej żeśmy obliczyli, ile było dziennie, no ile tutaj z kluczami na przykład, bo to jest też robota. To nie jest jakiś produkt, artykuł. Tylko usługa, no. To obsługa, no i to na przykład obsługa może kosztować 10 i może kosztować 1500. Tak. No. No i wtedy tak naprawdę to się płaci podatku tyle, ile się zdeklaruje, tak? Właśnie tak. Nie trzeba za każdym razem paragonu i to na podstawie nie, kasy fiskalnej. Czyli podatków się płaci ile się chce. No, Tak naprawdę. No właśnie o to, no tak, no tak. No. To super kraj. I można też nie deklarować i na przykład gotówka ta co wejdzie, masz ją w kieszeni. I możesz, Nieopodatkowana. nie. I teraz co jeszcze? No. I tu jest podatek, tutaj jest liczony 31 grudnia. Za cały rok? Za cały rok i co ty masz na swoim koncie. Masz na przykład 100 000, ale 31 grudnia możesz mieć 10 000. 100 zł. 100 zł i to wtedy oni wiedzą, że ty z tego zarobiłeś sobie 100 zł, nie? Ale tylko jeszcze to, są wydatki, na przykład
wynagrodzenie miesięczne, tam jeszcze wyżywienie, to tak już to kontador, rachmistrz, No może być. księgowy, nie? Tak. Księgowy. On oblicza na przykład, że ty masz takie wychody, na przykład 10 tysięcy na miesiąc. 10 tysięcy na miesiąc. No i musi jeszcze coś zostać, nie? Żeby na przykład na inwestycje tego, no to on tak oblicza, że wychodzi powiedzmy na 15 tysięcy. To 5 tysięcy zostaje jako zysk. I od tego się zapłaci podatek. I od tego się zapłaci podatek. Super kraj. W porównaniu do Polski to jest super kraj. W sensie super dla przedsiębiorców. Ale ma też w ogóle samochody na przykład, że się płaci bardzo mało chyba podatku, nie? W Polsce? No ubezpieczenie się płaci obowiązkowe, to Nie, ale przykupnie. A przy kupnie, no to jeżeli się kupuje na firmę od innej firmy, to trzeba zapłacić normalnie VAT i z czego tylko pół można odliczyć. VAT ile? 23% i tylko połowę można odliczyć, a drugie połowę idzie dla państwa trwale jakby. Plus jak się sprzeda samochód, to znowu trzeba sprzedać z VAT-em, a jak się sprzedaje osobie prywatnej, to już się tego jakby nie odzyska. No i dodatkowo wtedy normalnie podatek dochodowy w zależności od tego, jak się prowadzi działalność, czy spółkę, czy co tam. Nie? Jak na spółkę to 9% jak mała spółka, CIT-u, a jak osoba prywatna, no to zależy też na czym jest. No jeżeli jest na podatku normalnym liniowym, no to 19% jeszcze. Tutaj na przykład przy kupnie nowego samochodu jako osoba fizyczna, jak ja bym na przykład kupuję samochód za 100 tysięcy, to ja wiem, że około 50 tysięcy to jest podatek. O matko. Tylko to jest tego. I to samochód i tam i niektóre inne, że podatek jest bardzo wysoki. No w Polsce mi się wydaje, że jest trochę mniej. Nie, no to jest mniej. Jest mniejszy na przykład. Na pewno jest. Na przykład na wyżywienie, No o podatkach też chciałem zapytać, bo jakie są tu podatki? Z tego co ja wyczytałem, tylko nie wiem czy mi pan to potwierdzi, to macie stosunkowo wysokie podatki te dochodowe, czyli tam jest chyba około 27% ten podatek dochodowy, ale za to VAT macie chyba tylko 17%, tak? Tą podstawową stawkę. to zależy. Dochodowy. Czyli to co pan mówił, że jak się odliczy ten rozchód, czyli ten wychód, to co zostanie, od tego się płaci ile procent podatku? Ale jak zadeklarujesz. No to od tego co zadeklarujesz, no tak. Tak, to są różne stopnie. Progresywny taki. No. I jest od ilu do ilu mniej więcej? Zaczyna się od 4%, od 4%, później 10, 15, 20, 27. 27 jak na przykład Jak już masz za dużo. za dużo, 500 000 powiedzmy. Nie? Rocznie. Rocznie, nie? 500 000, a mogłeś, a zarabiasz na przykład 30 tysięcy. 30 tysięcy to zapłacisz 4%. Aha. 4%. To jest stopnie. No, rozumiem. Dokładnie tego. Dokładnie musiałbym to zobaczyć, ale tego. To tak mniej więcej. 27 to już jak by weszło na moje konto na przykład 500 000, ja bym nie zadeklarował tych pieniędzy. Nie? No. To ja muszę najpierw, jeśli wiem, że na przykład mają wejść te 500 000, to ja muszę jakoś wcześniej te pokwitowania sobie zrobić, Na rozchód. żeby pokryć te 500 000. I żeby na przykład zapłacić 4% albo 8%. Rozumiem. A jaki jest rząd pod tym względem? W sensie często są jakieś kontrole skarbowe, bardzo to sprawdzają, czy raczej luzik? No tutaj w ciągu tych 35 lat ja nie pamiętam, żeby tutaj ktoś przyszedł. Jakaś kontrola była? No to fajnie. Czyli raczej fajnie. To znaczy nie ma. Jeśli są jakieś niedociągnięcia tego, to zaraz się odsyła Księgowy to do załatwia. księgowego i on tam wyjaśnia wszystko. No to super, to raczej fajnie się prowadzi. Raczej nie jest jakoś... Spokojnie Spokojnie myślę, raczej. spokojnie.
A niech mi pan powie, czy prowadzi pan spółkę, czy jakąś osobistą działalność gospodarczą? To jest rodzinna. Rodzinna. Czyli działalność gospodarcza, nie jakaś spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czy Nie, jakiś nie, holding, nie. czy coś, nie. Nie. Ale w rodzinie, bo to tego, bo syn tam ma udział, córka, tego. Na początku była spółka, ale później tego. I to jest na pana teraz wszystko, tak? Tylko tak. A niech mi pan powie, dużo zatrudniacie ludzi i czy jest ciężko znaleźć dobrych pracowników w Brazylii, czy raczej są wykwalifikowani? Jest ciężko. Jest ciężko? Jest ciężko. Tutaj mamy 4 osoby. 5 osób. 5 A na jarmarkach sprzedają też państwa pracownicy, czy już? pracownicy. I to w sumie wystarcza około 5, tak? Pracownicy i córka, nie? Córka. Ja do tej pory byłem codziennie tam na tych jarmarkach, ale już teraz powoli tak się trochę wycofuję, żeby córka zaczęła przejmować. Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Czyli pracownicy ciężko, ludzie nie są raczej pracowici i wykwalifikowani, chętni do pracy? To znaczy są chętni, są, ale jest, mi się wydaje, że to jest problem światowy. Ludzie chcą zarabiać dużo pieniędzy, ale nie pracować. Nie pracować. To w takim razie to jest globalny problem, w Polsce jest identycznie aktualnie. No. Ja tak nieraz się zdziwiłem, jak niektórzy z Polski przyjeżdżali i tak tam na jarmarku kamionetą, żeby tam później zabrać ten trailer, żeby zabrać rzeczy tego. W pierwszym rzędzie myśleli, jakimi samochodami na przykład my jeździmy. To jest najważniejsze, nie? To jest najważniejsze. Tak. No, jakie marki, jakie tego, to jakby taki status. A to ja uważam, że To nie jest ważne. Nie? to nie jest ważne. Ważne jest, Dobra. żeby pieniądze, żeby to, co mamy, żeby nam pieniądze przynosiły. Nie? No pewnie. Mój teść, nie? Jak po wojnie na przykład, to on najpierw, jak tam zarobił jakieś tam pieniądze, to najpierw sobie w pierwszym rzędzie, że kupił sobie krowę, kupił sobie jakieś tam kurczęta, tego, żeby mieć. Co jeść. I nie kupował różnych tam jakichś tam rzeczy, żeby tego, no, czy pralki, czy tam telewizora, czy czegoś tam, bo mówi, że najważniejsze jest to, żeby rodzina miała z czego się utrzymać. Nie? No tak, no pewnie, że tak. A To jest taki syndrom teraz- Nowobogackiego, jak ktoś najpierw kupuje samochody, żeby się pokazać, to jest syndrom typowo Nowobogackiego. Ja nie lubię takich zachowań. Raczej powinniśmy się ustawić, żeby dobrze żyć i w ogóle... Nie masz czym zapłacić Tak. i wszystko, nie? W takim miejscu jak tutaj, nie? To jest jedno z najlepszych miejsc tych komercjalnych tutaj, nie? W tej dzielnicy i tutaj w Kurtybie, nie? To żeśmy wybudowali ten dom Od zera? od zera. Bo on tak jest wkomponowany, że ja myślałem, że to już właśnie było. Nie. Zawsze myślałem, żeby mieć swoje miejsce, nie? Bo na przykład wynajęcie kosztuje bardzo drogo, nie? I tutaj już 25 lat tu jesteśmy w tym miejscu, nie? Tutaj w tym miejscu w 90 chyba 4-5 roku żeśmy kupili tu teren, nie? To jest tego. I tak od razu że mówię, płacić wynajęcie i to bardzo drogo kosztuje, nie? To żeśmy mieszkali w innym miejscu i też naszym w Śródmieściu mamy taką posesję starszą taką, nie? I tam gdzieśmy mieszkali. No i tutaj wybudowaliśmy, nie? Tu mamy prawie 1000 metrów kwadratowych. O matko kochana. No, bo tego. Ale to jeszcze jest firma w to wchodzi, nie? Proszę? Firma w to wchodzi, bo mieszkać na 1000 metrach to by się Nie, można nie. było zgubić z To żoną. my mieszkamy
to jest pierwsze piętro ma 230 metrów, to apartament i jeszcze jest drugie piętro, to też ma 230, nie? Tak już myśląc na przykład o dzieciach, żeby mieli Mają Państwo dwójkę, tak? trójkę. Trójkę. I żeby mieli gdzie mieszkać i wszystko, nie? I tak idzie życie, nie? Wygląda to naprawdę dobrze, powiem szczerze. Z pozoru, jak tak się tylko wchodzi kupić pierogi, nie wygląda to aż na takie wielkie, no. Nie, spokojnie tak, nie? Spokojnie. Nie chodzi nam o nie wiadomo jakie interesy, bo mógłbym to mieć, tego ja mówię teraz. Trzeba żyć przede wszystkim. Dzieci niech sobie prowadzą i niech rozkręcają. Nie? A tak abstrahując od tej konkretnej firmy, jakie są średnie, bo wiem jakie są mniej więcej ceny w Brazylii, no bo sobie sprawdziłem, byłem w sklepie. Jakie są mniej więcej zarobki w Brazylii? Takie przeciętne, takiej nie wiem właśnie osoby, która robi pierogi czy sprzedawcy w sklepie. Bo osoba co robi pierogi, to pewnie, że będzie zarabiać więcej, nie? No tak, no bo musi coś umieć. Na przykład pracownik, to 2-3 tysiące, nie? Mniej więcej pracownik, nie? A to wszystko zależy, nie? A jakiś inżynier, specjalista, ktoś, kto już musi coś umieć, skończyć studia? To w tych dużych firmach to już jest 10, 15 tysięcy, 20 tysięcy. O, no to jest bardzo duża różnica. Jest duża różnica, jest. A mam pytanie, bo ja też jestem inwestorem, staram się inwestować w różne rzeczy, jakieś tu jakieś złoto, tu jakieś kryptowaluty, jakieś akcje. Chciałbym zapytać, czy pan też inwestuje w coś? Jeśli tak, to w co? Krypto, to jest interesant, jest ciekawe, ale ja nie mam zaufania. Nie mam zaufania, bo nigdy tego nie robiłem, bo jest bardzo duża amplitudy. Tak. Można się przejechać, tak jak nie wiem, coś bardziej takiego, to są różne akcje, co tego. Czyli inwestuje pan, tak? Tak, Super. I w co głównie? Głównie w akcje, tak? w akcje. Super. I od dawna? Dawno. Z powodzeniem? Z powodzeniem. No nieraz były te kryzysy, to się traciło, ale później się Odbudował. później się odzyskuje, nie? Super. No to bardzo mi pan zaimponował teraz, bo już z kilkoma osobami rozmawiałem i raczej jest takie przeświadczenie, że jak mają tego typu interes jakiś rodzinny, to raczej już myślą tylko w kategorii, że jak inwestują, to inwestują w ten biznes. Także bardzo mi pan zaimponował, że pan inwestuje w coś jeszcze. Bo trzeba szukać, nie? Jakichś takich możliwości, nie? Żeby tego. Na przykład tutaj jest ten Petrobras, tutaj ta spółka naftowa, Tak. później Vale. A w jakie rynki pan inwestuje? W brazylijski czy w jakieś różne? Tu w Brazylii. A jakby pan z perspektywy czasu było to dobre miejsce na otwarcie biznesu? W sensie Kurytyba, Brazylia i konkretnie tutaj, czy raczej by pan tego nie powtórzył? Tak podsumowując temat biznesowy. Powtórzyłbym. Tak? Powtórzyłbym. Czy jest pan zadowolony z tego, co pan robi? No jestem zadowolony. No. Jestem zadowolony, bo ja mówiłem, ja bym na przykład się nie przyzwyczaił do tego, żeby na przykład tu się ma więcej swobody, jak żeśmy mówili, nie? W tym jakieś tam mieć pomysły, żeby mnie ktoś na przykład po piętach deptał, a czy ja wypisałem ten paragon, czy nie wypisałem ten paragon. Moja barmanka ostatnio miała taką sytuację, bo ja mam bary. Takie z drinkami, z przekąskami. I moja barmanka ostatnio miała taką sytuację, że przyszedł urząd skarbowy incognito i siedział na krześle, patrzał na nich i czekał, aż nie wyda paragonu. Jak tylko nie wydała, powiedzieli jej, że mandat 5000. Stargowała z nimi do 2000 albo do 2000 i musiała zapłacić. I to ona prywatnie, nie to, że ja pracodawca, tylko ona prywatnie, dziewczyna, która ma
jakąś tam pensję, no jak to studentka tam za barem sobie dorabia, Tak. żeby było jej lepiej w życiu, bo jest pracowita, to ją ukarali osobiście takim wysokim mandatem. To jest obłęd. To jest obłęd. To jest obłęd. To jest obłęd. To jest niemożliwe. Dlatego ja myślę, że we wszystkich tu krajach Ameryki Południowej to tak podobnie jest, nie? Że bardziej taka swoboda, niby możesz, no, może ktoś tam zarabia mniej, no, ale jest wolny. ale żyje spokojnie, nie? I to się ceni, naprawdę. Nie. Są te cwaniacy, co chcą się dorobić pieniędzy, ale to wszystko wcześniej czy później może być wykryte, nie? Może być bo zawsze ktoś tam doniesie. W końcu się... To nie to, że na przykład, że policja to odkryje, czy coś takiego, ale ktoś tam Jakoś to wyjdzie. zatelefonuje i ktoś tam doniesie, że coś tam jest. To może trochę zmienimy temat dla rozluźnienia. Chciałem zapytać taką kategorię o podróżach. Czy pan podróżuje? Jeśli tak, to w jakie rejony najczęściej? W 2015 roku ostatni raz byliśmy z żoną w Polsce. Nie? To już ile? 8 lat, nie? 8 lat. No i później z biegiem czasu żeśmy odkryli, że właśnie tutaj w Ameryce Południowej jest bardzo dużo miejsc ciekawych do zwiedzania, nie? Bo lecieć do Polski i tam 20 godzin, czy albo więcej w samolocie. Strasznie męczące. W samolocie to jest męczące, bo to już nie ten wiek. No byliśmy, chyba każdy był, dzieci też były po kilkanaście razy. Ja chyba byłem 7 razy w Polsce. Tak, no ale później jedziesz tam, rodzina to już znasz. Później jedziesz gdzie? Na miasto. No to też już znasz. To też już znam. Te same tam jakieś tam lody, czy wiśnie, czy jakieś tego, to też kupisz jak chcesz, nie? Później kościoły będziesz oglądał, tu też są kościoły i też możesz się pomodlić, nie? Tak. No i Chile tam tego, blisko Patagonii, tam mamy znajomych, później Peru. Peru podobno jest piękne, no. Kolumbia, nie? W Argentynie teraz dzieci byli na tym ostatnim punkcie. Czyli ostatnio głównie Ameryka Południowa, bo jest tutaj mnóstwo miejsc pięknych. A często wypoczywacie? To znaczy co roku już na plaży albo w innych miejscach się jeździ. Bo są takie teorie, że trzeba, nie wiem, tam co kwartał gdzieś jechać, żeby zresetować mózg. Dlatego pytam, jak to u pana wygląda. No może nie co kwartał, nie, ale tego. Ale z 2 razy ale w sobie roku. radzimy z tym. Czy jest jakieś miejsce na Ziemi, gdzieś gdzie pan już był, gdzie jest takie szczególne dla pana w pana sercu, że było tam nad wyraz pięknie lub nad wyraz pan się tam dobrze czuł? Tak, no oczywiście oprócz Kurytyby. No właśnie, Machu Picchu, Peru. Okej. Peru, fantastyczny. Ja tam chcę właśnie wrócić, żeby teraz tak swobodnie ale tak, bo byliśmy z grupą 8 czy 10 osób i tam było bardzo, bardzo fajnie tego. Ludzie prości, ale bardzo życzliwi. Tam w tym mieście Cusco, Tak. to znane, nie? A papierku na ulicy nie ma tych, jak się po polsku mówi, na murze te farby. Graffiti. Graffiti. Graffiti, no. Nie ma. Tam ktoś opowiadał, że kilka lat temu z São Paulo ktoś przyjechał tam sobie zaczął malować złapali go. No i a policja to sobie, jak tu się mówi, że połamała jemu żebra. Połamała mu żebra, wrzucili go tam do celi. Po 5 dniach sobie przypomnieli o nim, nie? Że on tam bez żadnego adwokata, bez tego, że nie. Tak? No i później... Przyszła mu taka. O,
Trzeba odebrać. Buen dia. Troszkę mąki przyszło. To nie, on tak, nie wiem czy to jeszcze więcej będzie? Tak. No i ten. No i później sobie wyciągnęli go z celi i tego. Będziesz więcej tak mazał na tych murach tego? A mówisz, że nie. No to jeszcze raz mu wtłukli. Jeszcze raz mu wtłukli, a je wsadzili gdzieś tam do tego, i żeby sobie wyjechał i mówi, więcej się nie pokaże. Ale przeprowadziłby się pan tam? Raczej nie, tylko tak bardziej pod kątem... Tak, żeby relaks. No to jeszcze chciałbym zapytać, jak już pan podróżuje, to w jakim stylu? Hotel, kamper, namiot, czy tak od znajomych do znajomych? Nieraz znajomi, nie? I tego, ale hotel. Na wypasie, czy Bo już to... Czy pensjonat prywatny? Czy taki hotel 4 gwiazdki, 5 gwiazdek? No 4-5 gwiazdki. Na A wypasie. nieraz przez agencję tego. Okej. To już wszystko jest wtedy załatwione i to bardziej tego. Bardziej All inclusive pan spokojnie, lubi? bo wtedy się nie martwisz o inne rzeczy, a tego. Rozumiem. No. Mam jeszcze parę pytań o życiu w Brazylii. Jak się tu żyje? I jakie są największe bolączki dnia codziennego? Bo już rozumiem, że żyje się spokojnie, no ale chyba nie może być tak kolorowo. Nie, kolorowo nie. Nikt nie mówi, że jest kolorowo. Że dobrze się żyje, nie? Jeszcze jak się jest przedsiębiorcą, to jeszcze się pracuje trochę może więcej niż pracownik czy coś takiego, bo musisz wszystko załatwiać, dopilnować i tego. No ale ja bym na przykład nie zmienił, żeby za jakąś taką pensję, nie? Czy jest tutaj duże rozwarstwienie społeczne? No bo widać, że ten kraj, Brazylia, jest taki już trochę europejski. Jest tutaj na pewno dużo bardziej majętnie i bogato niż na przykład w Paragwaju czy Argentynie. No ale jednocześnie byliśmy ostrzegani przed slumsami, przed jakimiś takimi drogami, żeby wybierać nie drogi według Google Maps, tylko tam, żeby raczej pytać ludzi. Dlatego pytam, czy jest tutaj duże rozwarstwienie społeczne, czy raczej właśnie jest tak, że wszyscy są w miarę równi i raczej jest dobrze i majętnie? No równi to może nie, nie? Jest rozwarstwienie, nie? Jak to być? Jest. Na północy to się bardziej tak uwidacznia. Na północy? Na północy. Tutaj w Kurtywie może mniej, no ale też istnieje, nie? Jest dużo ludzi, co mieszka na ulicy tylko, nie? Tutaj nawet w pobliżu chodzą, no, to nieraz nawet im się pomaga, nie? I tego, tam jakaś kawa, kanapkę czy coś takiego. Ten miesiąc temu ona tu już była 5 lat chodziła tego i w końcu zmarła na wysypisku śmieci. Ojej. No. Straszne. Rząd niby powinien to rozwiązać, ale chyba nie wie jak to rozwiązać. Trochę się chyba czasem nie da, jak ludzie mają taki wybór swój, wewnętrzny, no to się nie da tego rozwiązać, bo ktoś tak chce żyć. No. Ale jeżeli tak ktoś kończy przez przypadek, no to powinny być opcje, żeby mu pomóc, nie? Tak. Tu na przykład w Kurtywie to jest, tak mówią, że około 4000 takich ludzi jest na ulicy, nie? 4, nie? No ale to chyba większość, jednak 90% to jest opcja i tych ludzi, żeby No, tak mi się też wydaje. Oni nie chcą, żeby im jakoś tam pomóc, bo oni już chyba za daleko zaszli w tym w alkoholizmie, w narkotykach. Dokładnie. Akurat w São Paulo i tego to jest, czy w Rio de Janeiro, to... No w São Paulo i w Rio de Janeiro jest podobno strasznie pod tym względem. tragicznie. Podobno piękne miasta, ale właśnie pod tym względem jest tragicznie, tak słyszałem. Nie byłem jeszcze. No dzisiaj pokazywali, jak tego tam na ulica 300 metrów, wszyscy i tak siedzieli, tak pełno ludzi, tak jakby w jakimś tym w obozie koncentracyjnym, bo policja tam im
coś tam robiła, rewidowała ich, coś tego. No dobra, tak podsumowując, co jest lepsze, co jest gorsze niż w Polsce tutaj? Lepsze jest prowadzenie firmy, to już wiemy. I ja myślę, że pewna swoboda, nie? Swoboda. Tak, niby jest zagrożenia, jakieś tam zagrożenie osobiste, że możesz być napadnięty, możesz być tamtego, no ale jeśli się pilnujesz to tego, to Czyli jest mniej bezpiecznie, ale jest większa swoboda. większa swoboda. Na początku Unia Europejska, ja tak sobie zakładałem, że Unia Europejska wejdzie i oni co oni będą robić? Będzie w tym systemie obronnym tego, no ale że Unia nie będzie ingerować na przykład, co ja mam zasiać pod oknem, czy coś takiego. A oni próbują wszystko Oni regulować. wszystko tego, albo na przykład ten idiotyzm zasypywać kopalnie, nie? Polityka się zmienia. To nie to, że na przykład czy PiS, czy PO, czy będą, bo później się zmienia wszystko i teraz jak 600 metrów, 1000 metrów, jak to odsypiesz to wszystko? No. To nie ma jak, lepiej wybudować nową kopalnię. Nie? A gdyby pan się cofnął w czasie, to wyjechałby pan ponownie do Kurytyby? O te 40 kilka lat. Mamy wehikuł czasu, cofnęliśmy się. Powtórzyłby pan konkretnie to miejsce? Jeśli by była taka sama sytuacja w Polsce, jak była, jak odjeżdżałem i tego, to tak. Okej. Czyli była to dobra decyzja. Jest pan zadowolony? No dobra, bo mamy rodzinę tutaj w północnej Paranie i oni tego. Do nich żeśmy przyjechali, nie? To było dokładnie 2 tygodnie przed stanem wojennym. 26 listopada żeśmy tu przyjechali, a 13 stan wojenny, nie? A ja byłem dziennikarzem na ziemi kaliskiej. O, No, byłem dziennikarzem w ziemi kaliskiej. Byłem na pierwszym zjeździe Solidarności tam w Oliwie, Gdańsk-Oliwa. No i tego. Tylko wiem, że 12 na 13 to tam pewna ekipa jakichś tam służb pojawili się tam w domu u mojej teściowej i tego pod Kaliszem, i żeby mnie uwięzić i trenować. Nie? No. o matko. To jest druga strona taka, to może taka, nie wiem, Czyli w ostatniej chwili pan wyjechał. Proszę? W ostatniej chwili pan wyjechał? No ja wyjechałem, bo mieliśmy tą rodzinę, tutaj mamy rodzinę w Północnej Pranie i przyjechaliśmy jako turyści. Aha. Jako turyści, nie jako uciekinierzy, czy prosiliśmy o azyl, czy coś takiego. No i później, jak wybuchł ten stan wojenny, to żeśmy nawet nie wiedzieli, o co chodzi i tego. No, ale tutaj księża misjonarze świętego Wicentego, Polacy, tam już niektórzy zmarli nawet, to nam pomogli bardzo, No i żeby tutaj zostać, no i nam tłumaczyli, o co chodzi. I także moja ta teściowa to nawet połamała trzonek z miotły na plecach tych ludzi z tych służb, że tego mówi, żeście tu przyszli uwięzić go, tego, on jest z Brazylii, tego, a to nie będziecie robić jak z moim mężem, bo w 1956 roku on w kopalni 8 miesięcy pracował za to, że nie oddał tam worek pszenicy. I dzieci, i zostawił żonę, ją i inne rodzeństwo bez środków właściwie do utrzymania. To było właśnie takie nieludzkie, nie? No i tego, to jest takie, wiesz, taka historia rodzinna, nie? A jeszcze w chwili wyjazdu, ja tak później sobie tak przeanalizowałem, jak wyjeżdżałem, to tam jeszcze do portu trzeba było chodzić, żeby tam pewne sprawy biurokratyczne załatwiać tego.
No i tam taki jeden major z Wydziału Paszportowego, nie? Tam w Gdańsku, w porcie, to tak, tak jeszcze się wypytywał, a gdzie idziecie, a do kogo, tak. Ja powiedziałem, tak jak było, nie? No to mówiłem, no to ja tu daję wam pieczątkę, żebyście wyjechali i spokojnie sobie żyli gdzie indziej, nie? Czy coś takiego. To tak dało do myślenia, nie? Później się dowiedziałem, że ten major, on umożliwił opuszczenie Polski bardzo wielu działaczom Solidarności, żeby opuścili kraj, nie? Później nawet z telewizji krakowskiej ktoś przyjechał tutaj, no i chciał wiedzieć dokładnie, jak to się stało, że ja wyjechałem, bo to było niemożliwe 2 tygodnie przed stanem wojennym, żeby wyjechać, nie? I to był taki program, podobno Wielkie Ucieczki, coś takiego. Ja dokładnie nie pamiętam. No i chcieli wiedzieć o szczegóły, nie? A później do Polski to w 97 roku pierwszy raz żeśmy pojechałem, nie? Jak już było spokojnie. No i to już było ile? 17, 16 lat, czy coś takiego po tym, nie? To tak tylko już nie mam tego pytania, ale ze względu na to, że Maciek, z którym niedawno mieliśmy wywiad na kanale, był tu u pana. Podobno pan go pamięta? Jakieś wspomnienia z chłopakami, którzy autostopem przejechali dookoła świata? No, byłem pełen podziwu, że właśnie jestem do dzisiaj pełen podziwu dla takich ludzi, co tak właśnie tego, co mają tyle odwagi i tego. I życzę im, żeby jeszcze gdzieś tam pojechali, żeby jak najbardziej tego. Jeśli lubią to, co robią, nie, to pięknie, nie? Bardzo pozytywni ludzie. Nie? Bardzo dużo ludziom opowiadałem o nich, nie? Fajnie. Bardzo panu dziękuję. Była to dla mnie przyjemność. Bardzo jestem wdzięczny, że mogliśmy porozmawiać. Jest pan u nas w Polsce, ten kto o panu słyszał, jest pan taką naszą trochę legendą. Także tym bardziej mi miło i bardzo się cieszę, że mogłem się z panem spotkać i porozmawiać. Mam nadzieję, że zaraz jeszcze porozmawiamy za kulisami sobie swobodnie. Bardzo dziękuję jeszcze raz. I Ja dziękuję bardzo. I zawsze jest miło przyjąć tutaj Polaków i wymienić jakieś opinie, zdanie, nie? Super. Dziękujemy Dziękuję bardzo. bardzo. Do Dziękuję. zobaczenia. Żeby tego. Trzeba pani coś pomóc? Nie, On jest silny tutaj, może tak. Julian jest silny, on może wziąć taką mąkę. taki kilogram? 10.